Czy zastanawiałeś się, w jaki sposób mieć więcej FPS-ów w każdej grze? To dobrze trafiłeś. Korzystając z aplikacji Smooth Wizard, niemalże jednym kliknięciem możemy mieć więcej FPS-ów w każdej grze. Od dawna zajmuję się optymalizacjami i mam ze sobą spore doświadczenie, jeżeli chodzi o optymalizowanie gier. I tak naprawdę wystarczy niemalże jedno kliknięcie, aby zyskać FPS właśnie w każdej grze. Zrobić to możesz za pomocą aplikacji Smooth Wizard. Aktualnie z aplikacji skorzystało ponad 4000 użytkowników, więc jest ich całkiem sporo i sporo z nich zostawiło też po sobie różne opinie, które możecie zobaczyć bezpośrednio na stronie. Klikając czytaj więcej macie dostęp do wszystkich opinii, bądź też możecie wejść bezpośrednio na Discorda, gdzie tam właśnie ludzie oceniają tą aplikację i tu macie opisane, co ta aplikacja robi, jakie efekty im dała. Ja osobiście tych efektów wam mówić nie będę, bo to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaki macie komputer. W tym filmie skupimy się na tym, w jaki sposób uzyskać FPS-y niemalże jednym kliknięciem właśnie za pomocą tej aplikacji. Tak więc materiał ten skupiać będzie się na całej aplikacji, wyjaśnię wszystko od początku do końca, co trzeba zrobić, aby te FPS-y uzyskać oraz omówimy funkcje aplikacji, co one robią, co one dają i w jaki sposób ta aplikacja działa, ponieważ o to pytaliście. Więc na początku przejdziemy sobie na stronę Smooth Wizarda w języku polskim i tutaj widzimy taką oto stronę, gdzie mamy właśnie samą aplikację do pobrania w wersji próbnej, ponieważ mamy 3 dni za darmo, więc możemy za darmo ściągnąć i przetestować aplikację. Na stronie możemy zakupić sobie dwa rodzaje licencji, licencję Basic oraz licencję Pro. Zakup ten możemy dokonywać miesięcznie bądź też rocznie, bez żadnej umowy, czyli jak kupimy sobie aplikację na miesiąc, to nie jesteśmy zobligowani w żaden sposób, aby w następnym miesiącu zapłacić, po prostu możemy zrezygnować i nie korzystać z tej aplikacji. Tak samo wersja próbna nie obliguje was do tego, aby zakupić licencję, tak więc możecie sobie tę aplikację przetestować za darmo, sprawdzić jak wam ona pomoże i po prostu będziecie mieli środki, to zakupić sobie tę aplikację. W przypadku subskrypcji miesięcznej Pro jest to cena 18,45 brutto, netto wychodzi 15 zł, a jeżeli chodzi o cenę roczną, jest to 190 po rabacie, czyli tam 1,5 miesiąca uzyskujecie gratis. Podstawowe różnice między subskrypcją Pro a subskrypcją Basic są takie, że w przypadku Basica dostajecie tak naprawdę dostęp tylko do jednej funkcji, a w przypadku subskrypcji Pro dostajecie dostęp do całej aplikacji wraz z optymalizacjami konfiguracji do gier. Tak więc myślę, że wybór jest prosty, kupujemy po prostu licencję Pro. Jeżeli chodzi o proces instalacji aplikacji, wystarczy, że klikniemy sobie pobierz wersję próbną i w ten sposób przechodzimy do strony pobierania i tu możemy pobrać sobie instalator i wgrać po prostu aplikację bezpośrednio na system, bądź też pobrać sobie zipa i tę aplikację wypakować. Niestety, jeżeli chodzi o aplikację, jest ona wykrywana jako oprogramowanie niebezpieczne, więc podczas instalacji czy też podczas wypakowywania może pojawić wam się komunikat od Defendera czy też innego antywirusa, że musicie tam sobie odznaczyć zaawansowane i tak zezwalaj na komputerze, ponieważ jest ta świeża aplikacja i jeszcze antywirusy nie dodały jej do whitelist, więc trzeba niestety na to poczekać. Proces instalacyjny jest bardzo prosty, klikam po prostu next i w ten sposób instaluje nam się cały Smooth Wizard wraz z autoaktualizacjami. Potem wpisując nawet tutaj bezpośrednio Windowsa mamy Smooth Wizard, no i bezpośrednio mamy też Updater. Klikamy sobie na Smooth Wizarda i pierwszy raz wyskoczy nam okno z aktualizacją, ponieważ instaluje wersję lekko starszą niż aktualnie jest. Niemniej jednak klikając pobierz, przechodzimy do autoaktualizacji i mamy od razu odpalone aplikację Smooth Wizard. W tej aplikacji tak naprawdę musimy zrobić tylko kilka rzeczy. Najpierw przechodzimy sobie do zakładki Pro, wchodzimy sobie w dodatkową optymalizację. Tutaj musimy chwilę poczekać, aby system sprawdził, czy mamy te opcje poustawiane. No i jeżeli mamy opcje wszystkie dobrze ustawione, to powinniśmy mieć tutaj po prostu guzik bez żadnego dopisku na górze. Natomiast jeżeli opcja jest źle ustawiona, to u góry powinno być zalecane i napisane, co trzeba zrobić. Więc teraz na przykład blokuj telemetrię i inne dodatki klikamy sobie i czekamy chwilkę i w ten sposób optymalizujemy sobie system. Jest to banalnie proste, bo wszystkie guziki wystarczy przeklikać. Możemy też usunąć niepotrzebne aplikacje i w ten sposób zwiększyć swoje FPS-y. Tak samo mamy optymalizację do Rekedita. Tu tak samo sprawdza wszystko w systemie i również wszystko przeklikujemy. Ja już to wszystko przeklikane mam. Niemniej jednak wy musicie to zrobić tak, aby u góry po prostu nie było dopiska. Czyli na przykład, jeżeli wejdziemy sobie tutaj, no to widzimy, że jest zalecane włączone, więc trzeba to po prostu włączyć. No i teraz mamy też dodatkowe opcje. Tutaj tych opcji oczywiście będzie pojawiało się coraz więcej wraz z aktualizacją. Mamy również naprawienie błędów systemu. Często dzieje się tak, że aplikacja nie działa poprawnie właśnie przez błędy w systemie i tutaj staram się dopisać wszystkie możliwe komendy, które będą naprawiały wam system. Na ten moment jest tutaj po prostu naprawienie podstawowych błędów systemu, aby ta aplikacja działała w pełni sprawnie. W razie problemu z aplikacją możecie również wejść na stronę i tu macie stronę pomocy i tu są opisane główne problemy, które pojawiają się w aplikacji, a raczej w systemie na komputerze użytkownika i warto je rozwiązać najpierw korzystając z tych pomocy, a jeżeli pomocy nie znajdziesz, to z wielką chęcią pomogę ci na Discordzie Smooth Wizarda, do którego możesz dołączyć klikając w ten oto guzik. Ale wracając do aplikacji, po zrobieniu tych wszystkich opcji, które mamy tutaj, należy uruchomić ponownie komputer, aby te opcje weszły w życie. I po uruchomieniu ponownie komputera wystarczy wejść z powrotem do aplikacji i teraz możemy korzystać z wszystkich funkcji, które znajdują się w aplikacji. Wejść możemy w optymalizację podstawową, gdzie możemy wybrać podręczne opcje, które są przydatne w przypadku, gdy na przykład chcemy korzystać powiedzmy z Minecrafta, no to wtedy sobie to odznaczamy, aby nam nie wyłączyło logowania Xbox, bądź też gdy mamy mało pamięci operacyjnej, to wystarczy, że odznaczymy sobie wyłącz kompresję pamięci, aby nam na pamięć po prostu tego nie rozszerzało, żeby ta pamięć RAM chodziła bardzo dobrze. No i wtedy wystarczy zaznaczyć sobie uruchomia automatycznie przy starcie z aplikacji, abyśmy nie musieli już tego nigdy uruchamiać. No i odpalamy sobie optymalizację
aplikację, która wyłącza procesy, serwisy w tle, więc ta aplikacja musi chodzić w tle. Tak samo jeżeli chodzi o optymalizację Pro, tu wystarczy przełączyć ten przełącznik, to jest wszystko sterowane z API i ja codziennie dodaję nowe procesy, czy też nowe serwisy, które są wyłączone przez aplikację i są one sterowane przez API. Dzięki waszym danym diagnostycznym, które od was otrzymuję, aplikacja cały czas się rozwija i te dwa guziki robią to, że macie w każdej grze więcej FPS-u. No i potem przechodzimy do zakładki optymalizuj gry, czyli do optymalizacji samych konfiguracji, czy też ustawień aplikacji. W tym celu wchodzimy sobie tu w optymalizuj gry i szukamy aplikacji, czy też gry, która nas interesuje. Na przykład wejdziemy sobie w Minecrafta, no i tutaj mamy optymalizator Minecrafta, specjalną funkcję, którą napisałem typowo pod Minecrafta, no i wersje, na które konfiguracje oraz modpaki są przygotowane. Wybieramy sobie na przykład 1.19.4, no i mamy wybierz bazę pod mody, w tym przypadku jest to tylko Fabric, klikamy sobie optymalizuj, no i tu wszystko nam się dzieje niemalże automatycznie, musimy tylko upewnić się, że robimy to dla dobrej wersji, no i klikając te wszystkie guziki mamy zoptymalizowane Minecrafta niemalże jednym kliknięciem. Przechodząc na przykład do Fortnite'a, klikamy sobie na Fortnite, klikamy sobie optymalizuj i już konfig jest optymalizowany. W razie problemów z konfigiem możecie sobie go przewrócić jednym kliknięciem, nie musicie w ogóle się martwić tym, że sobie zoptymalizowaliście, coś nie działa, możecie sobie jednym guzikiem to przewrócić, bądź możecie wejść nawet w folder z backupami, gdzie wasze konfiguracje są wszystkie zapisane i możecie sobie je po prostu odczytać z powrotem. Tak samo możemy włączyć sobie LOD BIOS jednym kliknięciem, bądź możemy go wyłączyć. Jest to level of detail dla NVIDIA, więc tutaj póki co tylko NVIDIA, w przyszłości będzie też AMD i Intel Arc, więc tu wszystko będzie się oczywiście rozwijało. Mamy również priorytet, który możemy sobie sprawdzić, jaki aktualnie jest ustawiony. Ja już mam na wysoki, więc ja już tego zmieniać nie muszę. No i również jeżeli będziecie chcieli, abym jakąś grę dla was dodał, to dla użytkowników licencji Pro, czyli tych, którzy mają do tego dostęp, nie licząc oczywiście użytkowników testowych, możemy dopisywać do listy gry, które chcemy, abym przygotował dla was i w najbliższym czasie wiemy już, że pojawi się PC Building Simulator oraz GTA, MTA i Assetto Corsa, więc będę robił to na dniach i te gry pojawią się na dniach w aplikacji. No i kolejna zakładka jest to optymalizuj aplikację. Tutaj zakładka pojawi się w następnych aktualizacjach, potem twoje konto, tu możemy wejść na zarządzanie profilem bezpośrednio na stronie, no i ustawienia aplikacji. Co ważniejsze, problemy, o których mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o stronę pomocy, są opisane tutaj na stronie, ale teraz najważniejsza rzecz, o której musicie pamiętać, jeżeli zakupicie licencję, to pamiętajcie, że w zakładce moje konto ustawiacie hasło do aplikacji. Hasło do konta jest inne, jak i hasło do aplikacji jest inne. Jest to zrobione, aby po prostu było bezpiecznie dla waszego środka zapłaty. Jeżeli na przykład korzystacie z karty kredytowej, to żeby nigdzie to nie wyciekło, żeby wasze hasło do aplikacji czasem zapisane gdzieś w kompie nie uciekło i żeby wasze dane były bezpieczne. Więc hasło do aplikacji możecie sobie ustawić nawet ABC 1, 2, 3, nie ma to znaczenia i tak będzie licencja przypisana do waszego komputera, a w ramach, kiedy wasz komputer na przykład zostanie zaktualizowany, nie wiem, wymienicie komputer na inny, będziecie chcieli sobie zmienić tą licencję na inny komputer, to również w zakładce moje konto możecie zresetować numer seryjny urządzenia. Co ważniejsze, aplikacja rozwija się niemalże na bieżąco. Tutaj oczywiście na stronie pobierania macie całe changelogi, gdzie wszystko jest opisane, co dokładnie po kolei robiłem i na bieżąco tą aplikację rozwijam, tak więc zachęcam do pobierania, ponieważ aplikacja z dnia na dzień pomaga coraz bardziej. Również dziękuję osobom, które już wsparły projekt i dziękuję za zakupy, które już dokonaliście na mojej stronie. Użytkowników aktualnie jest ponad 4000, więc jestem z tego mega zadowolony i mogę powiedzieć tylko tyle. Polecajcie aplikację dalej, Smooth Wizard, niech FPS-y będą z wami.